Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj nie lada gratka, filmik, na który wiem, że czekało wiele osób, mianowicie porównanie kolorów podkładu Make Up Atelier Paris Waterproof Liquid Foundation. Co to takiego? To jest oczywiście kultowy już podkład, wśród wizerzystek cieszy się ogromną popularnością. Fluid wodoodporny, czyli produkt o przedłużonej trwałości, który utrzymuje się na twarzy bardzo długo i ma szeroką, ogromną dosłownie paletę kolorystyczną. Dzisiaj, tak jak wspomniałam, przedstawiam Wam te najważniejsze kolory, w zasadzie większość z nich, abyście w jakikolwiek sposób mogły zobaczyć to porównanie i być może wybrać dla siebie swojego faworyta. Podkład otrzymujemy w takim plastikowym, przezroczystym opakowaniu. Fluid oczywiście jest z pompką, tak jak widzicie zresztą biała pompka. Od niedawna producent zmienił delikatnie tutaj na spodzie opakowanie. Mamy taką czarną nalepkę, w której oczywiście zawarta jest dana kolorystyka. Pierwszy człon to jest FLW, czyli Fluid Liquid Waterproof. Oczywiście cyfra, która świadczy o poziomie kolorystycznym, no i oczywiście tonacja pigmentacyjna to jest akurat FLW 2NB, czyli jeden, a w zasadzie najpopularniejszy w Polsce kolor, odcień. Ja ten podkład używam od 4 to jest minimum, jak nie 5 lat, oczywiście nie jedną buteleczkę, ale systematycznie oczywiście zaopatruję się w nowe butelki. Kolor 2NB od samego początku, czyli przeszło prawie że 5 lat, 30 ml, tak jak wspomniałam, cena w chwili obecnej to jest 116 zł. Przystępujemy do kolorów. Kolor rozpocznę od serii NB, ponieważ to ona cieszy się u nas w Polsce największym zainteresowaniem. Będę Wam robiła swatche. Odcień 1NB. Ogólnie kolorystyka NB jest kolorystyką chłodną, oliwkową, tak jest określona przez producenta. Ona przez nas dodatkowo jest określana jako pigmentacja zawierająca żółty, chłodny pigment. Szczególnie jest to widoczne w tych najjaśniejszych kolorach i będziecie zresztą to zaraz widziały. W ubiegłym roku producent zmienił konsystencję, delikatnie również zmienił skład. W związku ze zmianą przepisów unijnych musiał po prostu skład delikatnie zmodyfikować, dlatego też jest gęstsza formuła, jest inny zapach, skład jest bardziej pielęgnacyjny, także tylko podkład zyskał na walorach. 1NB, jeden z najjaśniejszych odcieni ogólnie jaki jest na rynku, on jest tutaj w chwili obecnej u mnie nieroztarty. Poziom jasności, tak bym to określiła, to jest coś pomiędzy Revlon 110 a Revlon 150, to jest 2NB. Zaraz przechodzimy do koloru 3NB. Tak jak wspomniałam, kolorystyka NB jest taką kolorystyką oliwkową, chłodną, gdzie jest zauważalny właśnie chłodny, żółty pigment. Tak przedstawia się 3NB. 4NB. 4NB raczej jest już tutaj sugerowany dla osób, które są bardziej śniade, tudzież opalone, bardziej odpowiednik i tonacyjnie, tak bym określiła, że będzie odpowiadać Revlonom 300. Tak jak widzicie, dosyć intensywny kolor. Dziwne te będą i krzywe moje zygzaki, ale pozwolicie po prostu, że skupimy się na kolorze. I ostatni odcień z serii NB, który chciałam Wam porównać, to jest 5NB. Celowo nie rozcieram ich bardzo intensywnie, abyście po prostu mogły zauważyć, jak ta pigmentacja się przedstawia. Tutaj nie znajdziecie pigmentu różowego, nie znajdziecie tutaj też brzoskwini, tylko tak jak wspomniałam, chłodne odcienie, bardziej złociste, no i ten w najjaśniejszym kolorze, ten chłodny, żółty. Teraz przechodzimy do kolorystyki Y. FLW 1Y to jest pierwszy kolor, którego za chwileczkę zobaczycie. 1Y i ogólnie seria Y, tak jak wspomniałam, jest już serią cieplejszą. Jak tu zrobić, żeby było dobrze? Zaraz zobaczymy. 1Y, taki głębszy i większa ciapka.
1Y już widać, że jest cieplejszy, on jest jaśniejszy, jest ciemniejszy, przepraszam, od 1NB. 1NB zrobię troszeczkę nawet bardziej, żebyście to widziały. 1NB jest ogólnie najjaśniejszym z całej serii. Jeszcze raz 1NB i do góry 1Y. 1Y ciepły, 2Y. Oczywiście również to pigmentacja zachowana. Tak przedstawia się 2Y. Czyli coś w okolicach, jeśli mówimy o poziomie ciemności, nigdy nie wiem jak to określić, abyście wiedziały jaki to jest stopień. To jest tak raczej w okolicach Revlona 180, Revlona 200. Teraz też przechodzimy do 3Y. Spójrzcie, widać ten ciepły, brzoskwiniowy pigment. Całe szczęście, że jestem blada jak ściana. Cera alabastrowa albo tabula rasa, jak zawsze się sama z siebie śmieję. I przynajmniej będziecie mogły zobaczyć, jak te kolory się przedstawiają. 4Y, kolor już bardzo, bardzo opalony. Często się pytacie o podkład, który jest ton jaśniejszy, ton ciemniejszy. Bardzo ciężko określić, czy to jest ton, czy to są 2 tony, ponieważ ton, tak jak ogólnie jasny beż czy neutralny beż, to są pojęcia względne i dla każdego będzie ten kolor oznaczać coś innego. Tak jak jednak możecie to zauważyć. No różnica kolorystyczna jest, także jeśli używacie 2NB, a chcecie ciemniejszy, no to oczywiście kolejnym podkładem będzie 3NB i nie będzie w zasadzie tutaj już innego rozróżnienia. I na sam koniec 5Y, spójrzcie jaki ciemny, intensywny kolor. Skupiamy się do 5, ponieważ ogólnie podkłady z 6 są dosyć rzadko w Polsce stosowane. Lato niestety zrobiło nam już papa, mamy brzydką jesień, pluchę, dlatego 6 nie pokazuję. Natomiast chciałam Wam jeszcze przedstawić serię B. Seria B jest stosunkowo od niedawna, ponieważ ona gdzieś w Polsce jest od 2 lat. I to jest seria, proszę Was moi mili, seria neutralna. Wybaczcie, że tutaj cały czas zerkam, ale chcę dobrze nabrać ten podkład. Seria B jest serią neutralną, mianowicie zawiera w sobie pigmenty zarówno ciepłe, jak i chłodne. Czyli mamy trochę żółtego pigmentu, mamy pigment delikatnie różowy i w zasadzie tą serię najczęściej polecamy, jeśli komuś odpowiada podkład Revlon 180, tudzież podkład na przykład Scrollan TV Painstick G177. To jest 1B, FLW 1B. Kolejny podkład, kolor FLW 2B. I na sam koniec przedstawię Wam FLW 3B, bo niestety z tej serii B są tylko 3 odcienie, czyli 1B, 2B i 3B. Producent nie pokusił się o dalszą kolorystykę. Być może kiedyś to się zmieni, natomiast w tym momencie to są 3 odcienie B, 1B, 2B, 3B. Jeszcze raz porównanie kolorystyczne. Tak będzie widać? O, będzie. Jasne kolory oczywiście są najmniej zauważalne, ale mam nadzieję, że coś Wam tutaj pomoże. Jeśli oczywiście macie dalsze pytanie, chciałybyście do siebie dobrać idealny swój odcień właśnie z podkładów Make Up Atelier Paris, to piszcie śmiało. Zapraszam również na stronę ladymakeup.pl, gdzie znajdziecie swatche, zdjęcia dodatkowe do tych wszystkich podkładów. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.